Cześć, witajcie kochani na kanale Twój Kosmetolog. Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam troszkę o witaminach zawartych w naszych kosmetykach, na które warto zwrócić uwagę i przede wszystkim jak szukać ich nazw w składzie INCI, ponieważ nie jest to takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Dowiecie się też kilku ciekawostek, m.in. jakich witamin nie znajdziemy w kosmetykach i dlaczego. Także zostańcie koniecznie ze mną do końca, no i subskrybujcie oczywiście kanał, łapka w górę pod tym filmem również będzie mile widziana. Witaminy są to związki organiczne, które biorą udział w przemianach biochemicznych w naszym organizmie. Są to niezbędne substancje do prawidłowego funkcjonowania organizmu. To zapewne wiemy, natomiast dzisiaj skupimy się na tych aspektach skórnych, co robią konkretnie dla naszej skóry, ponieważ niektóre niedobory witamin, jak pewnie też się orientujecie, mogą dawać również jakieś znaki właśnie na skórze, włosach czy paznokciach. Także jak najbardziej witaminy mają tutaj ogromne znaczenie, no i dzisiaj Wam o tym troszeczkę opowiem. A zaczniemy sobie od jednej z najpopularniejszych witamin, czyli witaminy C. Każdy z Was na pewno ją zna i w kosmetykach jest to bardzo popularny składnik aktywny. Witamina C to jest kwas L-askorminowy i jest to kwas, który znajdziemy m.in. w takich produktach, ponieważ też od środka warto się w tą witaminę zaopatrywać, bo nie powiedziałam na początku, witaminy są takimi substancjami, które należy przyjmować z pokarmem, z pożywieniem, ponieważ one się same nie wytwarzają, że tak powiem, w naszym organizmie, więc głównie musimy je przyjmować z pożywieniem. Też są pewne wyjątki, o czym Wam później powiem, ale wracając do witaminy C, znajdziemy ją m.in. oczywiście w cytrusach, czy w takich warzywach jak brokuł, kalafior, papryka, czy natka pietruszki. Witamina C w kosmetykach ma wiele różnych funkcji. Ja w ogóle o tych wszystkich funkcjach polecajki kosmetyków z witaminą C i w ogóle o tych wszystkich pochodnych, bo to ma ogromne znaczenie. Są różne typy witaminy C, w jakich stężeniach powinniśmy ją stosować. Nagrałam film, tutaj gdzieś u góry będzie odnośnik do tego filmu, także jeżeli planujecie przygodę z witaminą C w kosmetykach, jak najbardziej zajrzyjcie do tego filmu, bo tam są wszystkie wskazówki, od czego zacząć, a już warto tak naprawdę, mając 20 kilka lat, stosować witaminę C. To jest jak najbardziej dobry składnik również dla tych cer młodszych. No więc tak, wracając dalej do witaminy C, jakie ma takie ogólne właściwości? No to na pewno ma właściwości rozjaśniające, hamuje syntezę melaniny, ale dodatkowo jest to rewelacyjny antyoksydant, więc zwalcza wolne rodniki, współpracuje bardzo dobrze też z witaminą E, więc często one są połączone w kosmetykach, mają jeszcze mocniejsze wtedy działanie takie antyoksydacyjne. No ale dodatkowo witamina C również stymuluje kolagen, zwłaszcza właśnie typu pierwszego i trzeciego, czyli na tym, na którym nam najbardziej zależy, jeżeli mówimy tutaj o skórze. No i dodatkowo też działa przeciwzapalnie, również wzmacnia naczynka, więc tak naprawdę do każdego typu cery się nadaje i naprawdę jest udowodnione jej działanie, rzeczywiście pod względem zwłaszcza tego pobudzania kolagenu, czyli skóra się staje bardziej elastyczna, wygładzona i jędrna. Dodatkowo stymuluje syntezę lipidów naskórkowych, więc też tutaj dba o nawilżenie naszej skóry, ale również hamuje wytwarzanie nieprawidłowej elastyny pod wpływem promieniowania UV. Warto też wspomnieć o tym, o czym mówię właśnie w moim filmie o witaminie C, że w kosmetykach sam kwas askorbinowy już rzadziej występuje, ponieważ on jest dosyć niestabilny i musi być podparty, że tak powiem, innymi substancjami, wspomagany innymi substancjami, żeby rzeczywiście on działał i częściej mamy pochodne w kosmetykach już dzisiaj, między innymi etylową formę kwasu askorbinowego, czy na przykład tetraizopalmitynian askorbylu. Ale oczywiście mamy też inne pochodne, o tym wszystkim mówię właśnie w tym moim filmie o witaminie C. Kolejną witaminą bardzo popularną no to jest witamina A, którą znajdziemy m.in. w tranie, w wątrobie, w marchewce, w dyni, w papryce i w wielu innych produktach. Witamina A jest to witamina, która może nam się kojarzyć z retinoidami.
ponieważ to są formy witaminy A, które właśnie występują w kosmetykach i jest to przede wszystkim retinol, retinal czy estry retinolu. Ona działa już troszkę słabiej i również jest film na temat retinoidów, jeżeli mówimy o kosmetykach, więc zajrzyjcie tam koniecznie, żebyście wiedzieli też, jak zacząć stosować te retinoidy na skórę, bo to nie jest taka prosta rzecz. Tam są też polecajki kosmetyków i wszystkie niezbędne informacje, na co zwrócić uwagę, jak wybrać odpowiedni preparat, więc tu u góry również będzie do tego odnośnik. Prekursorem takim do wytwarzania się witaminy A jest beta-karoten, więc znajdziemy go właśnie w pożywieniu, natomiast sam beta-karoten w kosmetykach raczej rzadko występuje, ponieważ ma wtedy funkcję jedynie antyoksydacyjną. Natomiast pozostałe substancja retinol, retinal, no to przede wszystkim synteza kolagenu, czyli znowu wygładzenie zmarszczek, bardziej jędrna, elastyczna skóra. Udowodnione działanie działa głęboko w skórze, więc to jest jego ogromny plus. Dodatkowo też rozjaśnia, działa sebostatycznie, dodatkowo też działa tak trochę przeciwzaskórnikowo, więc wszystkie takie funkcje spełnia również dla tych problematycznych, trądzikowych czy również tłustych. Dodatkowo pobudza złuszczanie, no i również wpływa na angiogenezę, czyli tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, poprawia też to ukrwienie. Dodatkowo również stymuluje powstawanie jednej z substancji, która jest składnikiem elastyny, czyli również substancji, która powoduje elastyczność i gładkość naszej skóry. Niedobory witaminy A również mogą pojawiać się jakby na skórze, zwiastować pewne problemy i właśnie w postaci trądziku może się to objawiać, czy na przykład jakiejś przetłuszczającej się cery. Także również to może być jedna z przyczyn. No i warto też wspomnieć o tym, że te wszystkie retinoidy, jako retinol, bo o nich głównie mówimy, jeżeli chodzi o kosmetyki, no to one przekształcają się w skórze do kwasu retinowego. Więc jaka jest ta droga, bo to jest klucz, żeby się do niego przekształciły, jest również opisany w tym moim filmie, który tutaj u góry będzie ten odnośnik. Następną popularną witaminą w kosmetykach jest witamina E, czyli tokoferol. Jest to witamina młodości, z tym może nam się kojarzyć i bardzo często występuje w połączeniu z witaminą C, ponieważ wtedy mają jeszcze mocniejsze działanie takie antyoksydacyjne, czyli zwalczające wolne rodniki. Dodatkowo witamina E jest taką witaminą, która wzmacnia naszą tą barierę ochronną naskórka. Dodatkowo też działa troszeczkę tak łagodząco, chroni nas przed promieniowaniem UV, również wzmacnia naczynia krwionośne, no i duża ilość witaminy E również znajduje się m.in. w naszym łoju. Łącznie z witaminą C również wspomagają jakby taką stabilność preparatów kosmetycznych, a sama witamina E jest to taki naturalny, tłuszczowy konserwant. Także jak widzicie, wiele ma funkcji w kosmetykach, bardzo dobrze właśnie nawilża, natłuszcza czy łagodzi. W kosmetykach najczęściej występuje w postaci alfa-tokoferolu, ona jest ma troszeczkę mocniejsze działanie niż na przykład jego estry, natomiast te wszystkie formy dobrze wchłaniają się do naskórka. Witaminę E znajdziemy głównie w zielonych warzywach czy w olejach roślinnych, na przykład w oliwie z oliwek, w oleju słonecznikowym, ale również w orzechach, w pestkach. Następna witamina to witamina K i tutaj również ją znajdziemy w olejach roślinnych, m.in. konopnym albo właśnie w zielonych warzywach. Witamina K przede wszystkim nam się kojarzy zapewne z hamowaniem powstawania siniaków, że tak powiem, ponieważ rzeczywiście łagodzi te zmiany, jeżeli chodzi o siniaki i zapobiega ich powstawaniu. Dodatkowo wzmacnia też naczynka krwionośne, również dobrze działa na cienie pod oczami, więc głównie takie jest jej zastosowanie, ale ponadto też wzmacnia naszą taką barierę tą naskórkową. Witamina K ogólnie sama nie jest stosowana w kosmetykach,
kosmetykach i za chwilkę Wam powiem dlaczego. Natomiast stosujemy jej pochodną, czyli tlenek witaminy K1. On już może znaleźć się w kosmetykach, natomiast czystej witaminy K na dzień dzisiejszy nie stosujemy, ponieważ, co ciekawe, w 2006 roku Unia Europejska tego zabroniła z tego względu, że odnotowano różne alergie czy podrażnienia, jeżeli chodzi o kosmetyki z czystą witaminą K, więc też warto sobie taką ciekawostkę zanotować. Następnie jest witamina D. Postanowiłam o niej wspomnieć, ponieważ pomimo tego, że są pewne komplikacje, jeżeli chodzi o dostępność w kosmetykach, to jest bardzo ważna witamina w kontekście naszej skóry i naprawdę ma duże zastosowanie na przykład w trądziku. Za chwileczkę o tym powiem, ale jest to witamina, którą głównie znajdziemy w rybach, znajdziemy w mleku, w maśle, czy znajdziemy m.in. ją w grzybach. Jest to witamina, która głównie syntetyzuje się poprzez promieniowanie słoneczne, głównie promieniowanie UVB. Dlatego też większość z nas mamy niedobory tej witaminy, ponieważ tego słońca nie ma zbyt dużo. Natomiast chciałam od razu zaznaczyć, żebyście nie bali się stosować filtrów przeciwsłonecznych, ponieważ tutaj waga tego jest znacznie większa, ponieważ musimy się chronić przeciwnowotworowo, przeciwstarzeniowo to jest tylko przy okazji. Natomiast różnice między niedoborem osób, które stosują filtry i tych, które nie stosują, nie są tutaj duże. I tak większość z nas ma te niedobory. W związku z tym bez sensu wierzyć w takie jakieś teorie spiskowe, że tutaj hamujemy całkowicie syntezę witaminy D, bo tak oczywiście nie jest. Ponadto też widzimy, że tych filtrów używamy zbyt mało. Nie używamy tyle, ile być powinno, w związku z czym i tak ta synteza występuje, więc tego się nie bójcie. Natomiast tak jak wspomniałam, większość z nas te niedobory rzeczywiście ma i często jest wskazane, żeby je po prostu uzupełniać suplementami, ponieważ w diecie też nie jest łatwo, żeby tą witaminę D aż taką ilość tutaj, to zapotrzebowanie zrobić. Jeżeli chodzi o kontekst skóry, no to witamina D niestety w Unii Europejskiej w czystej postaci jest zakazana. W kosmetykach nie stosujemy jej, mówimy o Unii Europejskiej. Natomiast ma szerokie spektrum zastosowania. W kosmetykach Unii Europejskiej jedynie znajdziemy takie substancje, które mają pobudzić tą syntezę witaminy D, ale to nie jest to samo. Więc jeżeli widzicie taki krem, no to tam witaminy D czystej nie ma, ale właśnie te substancje, które mają pobudzić tą syntezę. Natomiast jakie ma zastosowanie? Przede wszystkim silny antyoksydant, dosyć stabilna jest to witamina. Łączy takie zastosowanie witaminy C i E, czyli takie wzmocnione jeszcze działanie. Działa też tak, stymuluje właśnie złuszczanie naskórka, stymuluje też proces takiego gojenia, łagodzenia stanów zapalnych w trądziku, też działa sebostatycznie, rozjaśniająco, także szereg różnych takich właśnie działań odnośnie właśnie problemów trądzikowych, czy właśnie łagodząco działa. Następna witamina to jest witamina F, która jest również rozpuszczalna w tłuszczach, ponieważ nie wspomniałam o tym, że witaminy A, D rozpuszczają się w tłuszczach, natomiast witamina C czy witaminy z grupy B, o których też za chwilkę powiem, bo ich jest sporo, rozpuszczają się w wodzie. Jeżeli chodzi o witaminę F, jest to witamina, która jest składnikiem naszych lipidów naskórkowych. Ona wchodzi w skład do naszego cementu międzykomórkowego i razem m.in. z ceramidami tworzy właśnie tą barierę ochronną, więc odbudowuje ten płaszcz lipidowy witamina F, bo jest to mieszanina kwasów niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, linolowy, linolenowy, arachidonowy, więc pod takimi nazwami możecie w kosmetykach niekiedy ją właśnie znaleźć i bardzo dobrze chroni m.in. przed mrozem, przed wiatrem, przed jakimiś otarciami, właśnie łagodzi jakieś podrażnienia, koi, no i dodatkowo właśnie chroni tą też naszą skórę, tworzy taką barierę ochronną, więc to są jej główne takie funkcje, a znajdziemy ją przede wszystkim w olejach roślinnych, ale również w rybach, w jakichś pestkach czy w orzechach. No i przechodzimy sobie teraz do witamin z grupy B, ponieważ mamy ich sporo, ale nie wszystkie są tak popularne w kosmetykach. Zacznę od tej najbardziej popularnej, czyli witaminy B3.
Inaczej jest to niacyna i możemy często kojarzyć taką nazwę niacynamid. Niacynamid to jest jakby taka część witaminy B3, ponieważ niacyna, witamina B3 składa się z kwasu nikotynowego i z amidu kwasu nikotynowego, a ten amid to jest właśnie nasz niacynamid. I on jest stosowany głównie w celach właśnie tłustych, trądzikowych, problematycznych, ze skórnikami, więc możemy się domyślić, że ta witamina właśnie reguluje poziom sebum, trochę też rozjaśnia, ale właśnie działa też tak trochę przeciwzaskórnikowo, oczyszczająco, więc bardzo dobre takie właściwości, zwłaszcza dla tych cech problematycznych, a znajdziemy ją m.in. w ziemniakach, w jakichś zbożach, w rybach czy w roślinach strączkowych. Jest to witamina, którą właśnie znajdziemy w kosmetykach głównie pod postacią właśnie niacynamidu. I ja w ogóle o niacynamidzie więcej powiedziałam w moim filmie i gdzieś tu będzie u góry odnośnik. Tam też są wszystkie rady odnośnie tego, jak stosować niacynamid, od czego zacząć i na co zwrócić uwagę. Także zajrzyjcie tam koniecznie, jeżeli interesuje Was właśnie niacynamid w kosmetykach. Następnie mamy witaminę B5, czyli kwas dipantenowy. Często w kosmetykach znajdziemy dipantenol, czyli jego pochodną bądź prekursor pantenol. No i głównie możemy sobie kojarzyć takie działanie jego kojące, łagodzące różne podrażnienia, ale również też sprzyja cerze trądzikowej, ponieważ działa troszkę też antybakteryjnie. Również stymuluje zatrzymywanie wody w naskórku, więc też działa nawilżająco, więc są to jego takie podstawowe funkcje. A znajdziemy go m.in. w wątrobie, w mięsie, rybach, w jakichś takich pełnoziarnistych produktach czy w jakichś pestkach, na przykład słonecznika. Substancja ta jest popularna głównie w takich kosmetykach dla cer wrażliwych czy suchych. Mamy również witaminę B7, czyli biotynę, inaczej możemy też powiedzieć witamina H, to jest wszystko jedno i to samo. Jest to witamina, która głównie kojarzy nam się z włosami. Aby nasze włosy nie wypadały, były piękne, lśniące, no to właśnie na te dolegliwości jakiegoś takiego wypadania właśnie stosuje się biotynę. Jest to witamina, którą znajdziemy w rybach, w mięsie, w jakichś też właśnie pełnoziarnistych produktach i jest to witamina, która może również, jeżeli chodzi o skórę, działać troszeczkę jak naturalny taki filtr przeciwsłoneczny, ponieważ niektóre jej pochodne pochłaniają promieniowanie UVB. Ale dodatkowo również hamuje właśnie ten proces łysienia, co bardzo ważne. Działa też sebostetycznie, trochę też działa tak na rozszerzone pory, że zmniejsza te rozszerzone pory, poprawia w ogóle koloryt skóry, co też ważne również przy jakichś takich cerach z przebarwieniami czy nierównościami. Ale także nawilża, no i poprawia skórę ze stanem zapalnym, także też ma tutaj mnóstwo różnych właściwości. No i przejdziemy sobie teraz do witamin z grupy B, które troszeczkę rzadziej znajdujemy w kosmetykach, ale również mogą się pojawić. Pierwsza z nich to jest witamina B1, czyli tiamina, którą znajdziemy głównie w drożdżach, w jakichś zbożach czy w mleku. Jest to witamina, która głównie tutaj zajmuje się procesem złuszczania w naskórku, ale również działa sebostetycznie czy tak nawilżająco. Jest to witamina, która nie występuje w takiej wolnej postaci w kosmetykach, ale często ona jest jedną w tym kompleksie, witaminowym kompleksie witamin z grupy B, bądź czasami w postaci jakichś ekstraktów, na przykład z kiełków zbóż. Możemy znaleźć takie ekstrakty w kosmetykach, więc wiemy, że ta witamina się tam znajduje. Kolejna witamina to witamina B2, czyli riboflawina. Jest to witamina, którą znajdziemy również w jakichś pełnoziarnistych produktach, w pełnoziarnistym pieczywie, ale również w drożdżach, w grzybach, w wątrobie czy w rybach. No i ta witamina głównie kojarzy nam się z takimi zajadami przy ustach, że tak powiem, takim zapaleniu właśnie tych kącików ust i często w tych maściach, preparatach właśnie się znajduje. Jest to witamina, która również reguluje tutaj produkcję sebum, czyli działa troszeczkę tak przeciwłojotokowo, dba również o nawilżenie, a dodatkowo właśnie tak goi, koi, więc w tych takich zajadach ma swoje zastosowanie.
No i zostały nam jeszcze 3 witaminy z grupy B do omówienia, które niekiedy również możemy znaleźć w kosmetykach. I pierwsza to jest witamina B9 bądź witamina M bądź witamina B11, czyli kwas foliowy, więc no, różne te nazwy zamiennie są używane, ale chyba najczęściej jest to po prostu kwas foliowy, który możemy znaleźć przede wszystkim w zielonych warzywach jak szpinak, jak szparagi, jak brokuły, między innymi, i jest to witamina, która przede wszystkim działa na podziały komórkowe, żeby te komórki się szybciej dzieliły, a więc też i regenerowały. Ponadto regeneruje właśnie uszkodzone komórki przez promieniowanie UV, no i działa tak właśnie troszeczkę łagodząco, kojąco. Więc to jest taka podstawowa funkcja, dodatkowo też troszkę wygładza skórę. Następna witamina to jest witamina B12, czyli kobalamina. Jest to witamina, która występuje m.in. w mięsie, w rybach, w mleku, czy też w jajach, i ona samodzielnie nie występuje w naszych kosmetykach, co ciekawe, natomiast możemy ją znaleźć w algach, więc te wszystkie algowe kosmetyki właśnie tą witaminę zawierają, a więc możemy się domyślić, że sprzyja na pewno nawilżeniu naszej skóry, też takiej regeneracji, troszkę koi, też jest antyoksydantem jak najbardziej, więc zwalcza tutaj wolne rodniki. I generalnie też zmniejsza takie zaczerwienienie skóry, jakiś rumień powstały. No i ostatnia witamina, czyli witamina B6, pirydoksyna, która często w kosmetykach jest ukryta pod nazwą jako palmitynian pirydoksyny. Jest to witamina, która zawarta jest również, podobnie jak witamina B12, w mięsie, w rybach, w jajkach, w mleku, ale również znajdziemy m.in. w soi czy w zbożach ją. Jest to witamina, która głównie reguluje poziom sebum, reguluje proces złuszczania, również dba o nawilżenie naszej skóry, więc tutaj jest zastosowanie zarówno troszkę nawilżające, jak i właśnie w tych celach problematycznych trądzikowych. Dodatkowo też ma zastosowanie w walce z łupieżem czy w jakichś zapaleniach skóry. Również bierze udział w syntezie hormonów, więc funkcji też ma troszkę różnych, nie tylko takich skórnych, ale jak wiemy, hormony również wpływają bardzo na stan naszej skóry. Także to by było na tyle. Myślę, że omówiliśmy sobie tutaj większość witamin, które możemy w ogóle spotkać w kosmetykach. Tak jak wspomniałam, część z nich nie występuje albo nie występuje w takiej czystej postaci, ale w jakiejś postaci ekstraktów, kompleksów i tym podobne, a część z nich występuje i jak najbardziej powinniśmy po nie sięgnąć. Dajcie mi znać, czy jakieś z tych witamin spotykacie w swoich kosmetykach, czy jakieś szczególnie lubicie, czy używacie tych podstawowych witamin, jak witamina C, czy retinoidy, czyli te formy witaminy A. Jestem bardzo ciekawa. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaki, pa!